pozwolę sobie przejść jeszcze do tematu repertuaru. Mianowicie oprócz Chopina pojawi się również kompozycja Leszetyckiego oraz Juliana Fontany. Chciałbym zapytać o 2 słowa komentarza na temat wyboru tych właśnie kompozytorów. Tak. Jest tutaj oczywiście wyraźny wątek chopinowski, jeśli chodzi o Juliana Fontanę. To był też uczeń Chopina, przyjaciel jego, kopista, sekretarz. I tutaj mamy w tym wypadku fantazję opartą na motywach z opery Lunateczka Belliniego, więc czyste bel canto na fortepianie w tym wypadku, więc jest to wyraźna estetyka, nazwijmy to chopinowskiego śpiewu na fortepianie. Natomiast jeśli chodzi o Leszetyckiego, no to tutaj to też jest ciekawy temat, ponieważ Leszetycki nigdy nie poznał Chopina, natomiast obracał się w kręgu chopinowskim. Bardzo konkretnie przyjaźnił się z Karlem Filczem. To był uczeń Chopina który bardzo wcześnie zmarł w wieku 15 lat. I tutaj jest, nazwijmy to, nie pośredni, ale nie bezpośredni, ale pośredni wpływ tego kręgu chopinowskiego na Leszetyckiego. Również tutaj chcę podkreślić, że to są fakty może niezbyt znane, ale Leszetycki w ciągu swojego, nazwijmy to, rozwoju pianistycznego miał takie doświadczenie, że usłyszał niejakiego Juliusza Schulhofa, który w Wiedniu dał recital, i wówczas Juliusz Schulhoff, tutaj trzeba powiedzieć, był przyjacielem i również uczniem Chopina. I ten koncert, właśnie to się wszystko wiąże. I ten koncert, to co potwierdzają uczniowie Leszetyckiego w różnych źródłach, zmienił jego podejście do instrumentu. Trzeba tutaj powiedzieć, że Leszetycki był uczniem Czernego, więc to była zupełnie inna estetyka gry, gdzie to, nazwijmy, bel canto i śpiew na fortepianie nie miało takiego priorytetu. I tu właśnie ten koncert Juliusza Schulhoffa w Wiedniu zmienił sposób podejścia Leszetyckiego do instrumentu i wtedy są właśnie przekazy, że Leszetycki zaprzestał dawania koncertów i zamknął się zamknął się w sali i zaczął szukać tego śpiewnego tonu. Więc można tu ewidentnie powiedzieć o wpływie chopinowskim. Pięknie. A jeśli chodzi o ten konkretny utwór Barcarola, ten utwór ma również tytuł Ballada wenecka, no to tutaj w przeciwieństwie do Chopina, który funkcjonuje w naszej świadomości jako postać pełna żalu, schorowany Chopin, gruźlica, prawda, smutek, tęsknota za ojczyzną, nieszczęśliwa miłość. W przypadku Leszetyckiego mamy do czynienia z, nazwijmy to, szczęśliwym życiem, co właśnie jest bardzo wyraźny, to ma odzwierciedlenie w jego utworach, właśnie w tej balladzie weneckiej, czyli tej Barcaroli, która została zainspirowana faktem, iż Leszetycki zakochał się w pewnej Giulii, Włoszce, w Wenecji, i tutaj pod tym wpływem skomponował ten utwór, gdzie można usłyszeć pewne bujanie się, kołysanie gondoli, tak. wybuchy radości, miłości, dramatyzmu, uspokojenia takich, nazwijmy to, witalnych wzburzeń młodego Leszetyckiego. Więc tutaj jest jego postać, już nie mówię o tym, że miał chyba 4 żony czy 3 i to były w większości jego studentki. Nie wiem, czy to jest, nie powinno się cenzurować w obecnej sytuacji, ale no tylko to pokazuje i zresztą to, że jak się też o nim jego uczniowie wyrażali i jego utwory, że no, miał dobre życie.